2008 rok i cały czas jesteśmy oskarżeni. Wpierw byliśmy z Zygmuntem Miernikiem oskarżeni o znieważenie pomnika wdzięczności Armii Czerwonej. Ja też Potem, byłem tam tak, oskarżony. ty też byłeś oskarżony. Głupia moja żona zapłaciła grzywnę. Tak. Ale powołamy cię na świadka. Wyciągnąć tą grzywnę z odsetkami, nie zwrócą. Później pojawił się zarzut, że znieważyliśmy funkcjonariuszy, a na końcu się pojawił zarzut, że uniemożliwiliśmy im zatrzymanie, przy czym oni nas nie zatrzymali pod pomnikiem, bo nie upilnowali pomnika, poszli na pizzę, zatrzymali nas na rondzie jakieś 200 metrów dalej, rzucili na ziemię i stwierdzili, że myśmy się szarpali, tak jest napisane w akcie oskarżenia, że myśmy się szarpali. Rozumiecie? Ktoś idzie przez miasto i się szarpie. Rozumiecie? Nie, że nas poszarpali, przewrócili, skuli w kajdanki, rzucili na glebę, tylko że myśmy się szarpali, czyli szli po mieście, gdzie by tu zaczepić jakiegoś kogoś i się poszarpać. Czyli nie jest to żart, naprawdę taki jest zarzut. I w pierwszej instancji, co ciekawe, pani sędzia Wierciszewska nas tutaj w sądzie Warszawa-Praga skazała. Czyli my jesteśmy z Zygmuntem skazani. No i zobaczymy, teraz jest apelacja i co się zmieniło pozytywnego, że po 8 latach wreszcie sędzia przyznał nam adwokata, co jest normalnym standardem europejskim, że musi być adwokat, no musi nas ktoś reprezentować, kto jest prawnikiem i zna się na przepisach. Także bardzo wam dziękuję, że jesteście. Będziemy pilnować tej sprawy dalej. Trzeba ją nagłaśniać, pokazywać, że za chwilę przyjdzie Putin z armią i będzie odbudowywał pomniki, które myśmy obalili, prawda? Bo już prawie wszystkie nam się udało wykończyć. O jaki pomnik tu chodzi? Gdzie ten pomnik stał? Kiedy on został w końcu właśnie zdaniem sądu i prokuratura zbezczeszczony? Tak? A kiedy został usunięty przez samą władzę? Bardzo proszę. Tak, chodzi o pomnik w Parku Skaryszewskim w Warszawie, czyli w mieście doświadczonym wdzięcznością Armii Czerwonej. Po raz pierwszy w 1920 roku byliśmy im bardzo wdzięczni, bo tutaj doszli pod Warszawę, ale nie udało im się miasta zniszczyć, zająć, ograbić i ludzi wymordować, bo zostali odparci. Potem przyszli, napadli na Polskę 17 września 1939 roku w sojuszu z Hitlerem. Też tak średnio jesteśmy im wdzięczni. A później byliśmy im wdzięczni w 1945 roku za to, że nie pomogli powstaniu warszawskiemu i pozwolili Niemcom miasto zamienić. W 1944. Tak, oni w sierpniu 1944 roku stanęli nad Wisłą i czekali, aż Niemcy miasto zniszczą. Odmówiła Armia Czerwona prawa samolotom alianckim polskim lądowania na lotniskach na przykład w Dęblinie, żeby łatwiej było po prostu paliwo. Mniej paliwa trzeba by było brać wtedy na takie loty. Tak, także była niechęć wielka Armii Czerwonej, oczywista do polskiej niepodległości i ktoś bezczelnie postawił pomnik i to nie jest nawet dziwne, że komuniści postawili pomnik, tylko dziwne, że tyle lat władze... Ten pomnik, Adam, został postawiony przez Sowietów. Pamiętasz, był... Ja tego nie pamiętam, za młody. Nie, przecież mieliśmy biegłego sądowego. Tak, mieliśmy biegłego z IPN-u. Pomnik postawiony nielegalnie przez Rosjan i ich agentów. Natomiast dziwne nie jest to, że oni sobie postawili pomnik, bo to normalne, sobie zawsze stawiają. Gdzie Armia Czerwona nie doszła, to stawia pomniki. Natomiast szokujące jest, że kolejne ekipy władzy w Warszawie, prezydenci miasta, nie wykonali ustawy dekomunizacyjnej, ani nie działali zgodnie z interesem poległych warszawiaków, którzy przeciwstawiali się Armii Czerwonej okupacyjnej i tolerowali te pomniki, bo ich tu przecież było chyba z 5. I ten ostatni nam się udało zlikwidować. A sprawa dotyczy naszej akcji, paru akcji, które zrobiliśmy w roku 2015 i 2016. Czyli to jest wszystko, proszę Państwa, 8-9 lat temu. I oczywiście w końcu się to udało, a jeszcze mamy Olsztyn, Rzeszów, Katowice, jeszcze jest parę dużych miast wojewódzkich, gdzie jeszcze... Trzeba jeszcze powiedzieć, że wokół tego pomnika nie ma żadnych pochówków sowieckich żołnierzy. To był po prostu pomnik postawiony na chwałę Sowietów. Tak. To nie był cmentarz, tylko to był po prostu bezczelnie w centrum miasta. Pomnik chwały. Pomnik chwały zbrodniczej, okupacyjnej armii, która udawała, że wyzwoliła Warszawę. Sierpa i błotna. To co, Zygmunt? Jeszcze słowo. Dlaczego z IPN-u nie było przedstawiciela tutaj na rozprawie? Był. Dzisiaj nie był, bo jeszcze nie ma etapu przesłuchania świadków. Więc myśmy złożyli taki wniosek i to się raz udało nam w sądzie rejonowym Warszawa-Praga
natomiast pani sędzia Wierciszewska odmówiła. Natomiast wydaje mi się, że ten sędzia jest skłonny tą sprawę uczciwie poprowadzić, bo dzisiaj zachował się porządnie, nie sprowadził policji na salę, uwzględnił wnioski, pozwolił nagrywać, nie wypytywał o nazwiska obecnych na sali. No zachowywał się tak, jak sędzia się powinien zachować, w odróżnieniu od tych sędziów, co uciekają na Białoruś, albo zostali nam tu przysłani z Rosji. Albo zostali, żeby robić to, co ten, co uciekł. Prokurator też dobrze zrobiła, że ona po prostu Ona poparła wniosek. Tak, zachowała się przyzwoicie. Dziennikarza nie sprawdził delegacji. Delegacji, tak. Zygmunt, twoje spostrzeżenia. Po pierwsze, słuchajcie Państwo, w akcie jest, że poszarpaliśmy się z policją. To policja na nas napadła, skuła, wrzuciła do tych swoich samochodów. Adamowi w komendzie skute ręce do tyłu, zepchnęła go ze schodów i oni za to nie odpowiadają. To były czysto techniczne... Mało, trzymali go przez 6 godzin pod celą z rękoma skutymi do tyłu. Gdy Mianie zadzwonił do Ewy Stankiewicz, która przyjechała stać, wiesz, nagrywać, to cholera wie, jakby to się skończyło tam na tym dołku. Zamiast ich ściągnąć do odpowiedzialności, to ta komunistyczna banda, te pozostałości, ciągają nas patriotów. I to się ciągnie do dziś dnia. Do dnia dzisiejszego. Ale musimy pokonać złogi komunistycznej. Dziękuję wam, że jesteście, bo robimy swoje i się nie przejmujemy, prawda? To co? Dziękuję wszystkim serdecznie za przybycie i mamy auta. Ten gest, nie? Tak, Będzie. tak, wygramy.